Siema. Ale zimno. Siemano. Chciałabym powiedzieć wam o kozackim filmie, który widziałam przed chwilą. Oglądaliśmy go z Mefem chyba ponad dobę. Tak wyszło, co kilka zdań i zatrzymywaliśmy go, żeby sobie przedyskutować to, co usłyszeliśmy. Że generalnie film rozwalił mi głowę. Był mega. To jest film dokumentalny. Jego tytuł to Bieda spółka ZOO. Jest tam wymieniany Senegal, Bangladesz, Peru, niektóre kraje afrykańskie, Ghana, Rwanda, Kenia, nie pamiętam dokładnie, nieważne. Jakby wszystko rozchodzi się o to, czym jest bieda, ubóstwo i w jaki sposób staramy się pomagać w tych miejscach i w jaki sposób ta pomoc tak naprawdę nie wychodzi. Ja słyszałam o tym filmie rok temu, a teraz zainteresowałam się nim bardziej, bo z racji trochę mojego wyjazdu, ale generalnie oglądając go znalazłam mnóstwo odniesień też do Polski, w której żyję i też zauważam dokładnie taki sam problem, jaki tam był poruszony, więc jakby to co tutaj powiem, to nie ma się tylko i wyłącznie do krajów takich afrykańskich, to się ma tak samo do krajów, w którym ja żyję. Chodzi o taką pomoc, kiedy narzucamy się innym ludziom, zarzucając ich dobrami różnego rodzaju, a w ten sposób jakby ubezwłasnowalniamy ich i trochę ich odzieramy z tego, żeby sami zaczęli działać, trochę sprawiamy, że stają się bardziej leniwi. Jestem ogólnie wstrząśnięta tym filmem. Naprawdę bardzo dużo dał mi do myślenia. Jakby tam ludzie sami żyjący w tych krajach, w których akurat kręcili te filmy, wypowiadają się na ten temat, mówiąc, jak bardzo zostali momentami skrzywdzeni przez organizacje, które miały za zadanie pomagać. Był podany przykład ryżu, gdzie w którymś momencie na Haiti, tam akurat właśnie był przykład Haiti podany, ryż to był produkt ekskluzywny, który jadało się tylko od święta, raz w tygodniu. A w momencie, kiedy na Haiti była katastrofa i jakby wszystkie organizacje chciały zrzeszać się i pomagać, zaczęły wysyłać tam nadwyżkę swoich produktów, między innymi ryżu właśnie. Przez tą nadwyżkę poupadały farmy lokalne i poupadały po prostu. Ludzie stracili pracę, bo ryż był za darmo i można było jeść go 3 razy w tygodniu, 3 razy dziennie, 7 dni w tygodniu, a nawet więcej. Na przykład podane z gospodarstwami hodującymi kury, jajka, gdzie jakby prosperowały fajnie i lokalni ludzie wspierali lokalnych swoich sprzedawców, którzy hodowali te kury i jajka i tak dalej, kupując od nich. Ale w momencie, kiedy taki produkt został być przesyłany za darmo albo za grosze zapomogowo, po prostu z nadwyżki danego państwa, tamci ludzie poupadali, ich gospodarstwa poupadały. Ludzie, którzy u nich pracowali, stracili pracę. Także chcąc pomagać, zaczęliśmy wysyłać, globalnie mówię, produkty, żeby pomóc innym ludziom, a tak naprawdę zniszczyliśmy ich lokalną gospodarkę. Jest marka butów, która za każdą sprzedaną parę oferowała 1 parę dla dzieci w krajach biednych. Przez co lokalni producenci butów stracili źródło przychodu, bo za ich buty trzeba było zapłacić, a za buty od tamtej marki nie trzeba było płacić. Dzieci dostawały je za darmo. Także kurde, to jest strasznie złożony temat. Ja wiem, że on może mieć 2 końce i ja nawet właśnie nie chcę się odnosić o tym filmie usłyszałam już jakiś czas temu, ja go trochę odkładałam, żeby go obejrzeć i teraz po prostu znalazłam go. Jest generalnie możliwość znalezienia go online i zachęcam was naprawdę serio do obejrzenia, bo bardzo otwiera głowę. Jeśli spróbujecie w ogóle potraktować ten temat mega otwarcie, to zobaczycie, że przykłady tego, o czym mówi ten film, są możliwe do znalezienia jakby w naszej rzeczywistości też. To nie chodzi o jakieś konkretne kraje dotknięte konkretnym kataklizmem, bo tak jak tam zostało też powiedziane, też uważam, że jeśli dzieje się jakiś konkretny kataklizm w jakimś miejscu, to bardzo na miejscu jest pomoc i niesienie tam jakiejkolwiek pomocy i tak dalej, ale w momencie, kiedy w miejscu, gdzie ludzie są sprawni i mogliby pracować, ale nie robią tego, bo dostają pełne po prostu worki, rzeczy za darmo, jedzenia, ubrań, takich podstawowych rzeczy, to my po prostu sprawiamy, że ci ludzie
nie potrzebują pracować, a ludzie, którzy wykonywali tam jakiekolwiek pracę, tracą swoje prace, dlatego że my dajemy te produkty za darmo. No i takie same sytuacje, nie wiem, może tam jakiś przykład taki z Polski, który znam. Są miejsca, gdzie można po prostu przynosić ubrania. My przynosimy ubrania, które kupujemy w sieciówkach bardzo tanio. Mamy ich ciągle za dużo, bo stać nas na to, żeby kupować sobie ich więcej i więcej. Przynosimy je do jakiegoś miejsca. W tym miejscu jest już dużo nadwyżka. Ci ludzie mają tam więcej ubrań niż my sami. I nie poczuwają się do szacunku do tej rzeczy, nie musieli na nią zarobić, po prostu spadła im z nieba. Mogą jej używać, jak im się zużyje, to wezmą sobie nową z górki, która po prostu leży obok w jakimś, jak to się mówi, w takim przedsionku. I w ten sposób nie uczymy szacunku do przedmiotu, do rzeczy, którą posiadasz, tylko tego, że możesz ją dostać za darmo, jak ci się zużyje, dostaniesz kolejną. Proszę, nie łapcie mnie za słówka, jakby ten temat jest naprawdę bardzo głęboki i można o nim dyskutować bardzo długo i można podejść do niego z różnych stron i na pewno wszystko ma drugi koniec. Także to nie jest tak, że ja tutaj wypowiedziałam całe moje zdanie, wszystko, co wiem na ten temat i uważam, że jestem najmądrzejsza. To nie są wszystkie mądrości, jakby temat jest naprawdę duży i można o nim dużo rozmawiać. Także to jest tylko ułamek tego, co ja uważam na ten temat, jakichś takich moich przemyśleń. Zachęcam Was do tego, żebyśmy po prostu pogadali o tym, dyskutowali, jeśli macie inne zdanie, bo jeśli się zgadzacie, albo jeśli chcecie coś dodać od siebie, to zapraszam. Dajcie znać, czy myśleliście, czy zastanawialiście się nad tym, czy taki temat przychodził Wam przez głowę, czy widzieliście może ten film, jakie są Wasze przemyślenia, jak Wy widzicie takie zjawisko. Można sobie dużo rzeczy przemyśleć i fajnie poukładać w głowie, zadać sobie inne pytania przeciwne do tego, niż zadawaliśmy sobie do tej pory. Także dajcie znać, co myślicie o tym temat. Do zobaczenia, cześć.